So, hello everyone, and welcome to this fifth episode of the IACT interview podcast series. Today, I am joined by Professor Wąsik. Can you please introduce yourself? Witam. Witam Ciebie, witam Darka, witam wszystkie osoby, które nas będą słuchały. Nazywam się Jacek Wąsik. Jestem z Polski. Pracuję na Uniwersytecie imieniem Jana Długosza w Częstochowie. Jestem kierownikiem Katedry Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia, a oprócz tego byłym zawodnikiem, trenerem i obecnie działaczem Taekwondo. Na co dzień pracuję w Częstochowskiej Akademii Taekwondo, ale wcześniej miałem okazję być wiceprezesem Polskiego Związku Taekwondo. Okay. So I will translate everything. Greetings. His name is Jacek Wąsik. He is head of Department of Kinesiology and Health Prevention in the Jan Długosz University of Częstochowa. He is also active trainer and former athlete of Taekwondo. He's the head director of Częstochowa Academy of Taekwondo, and he is the former vice president of Polish Taekwondo Federation. I think that's all. Okay. Troszeczkę krótsze tekstu, proszę. Thank you. And can you just introduce yourself quickly as well? Okay, so my name is Dariusz Mosler. I'm working in this department under Professor Jacek Wąsik. He's my boss, and we both share the same scientific area of expertise, and we are interested in science of martial arts. Okay. Thank you. So, thank you both for joining us today. Professor Wąsik, how did you get into research in Taekwondo and martial arts biomechanics? Jak to się stało, że zainteresował się pan tematyką biomechaniki w Taekwondo? Trenowałem najpierw Taekwondo, a potem dostałem się na studia fizyki. Będę mówił takimi krótkimi zdaniami. Firstly, he was Taekwondo. He was training Taekwondo, and then he started studying physics at the university. Ponieważ wcześniej byłem zawodnikiem, a w tym czasie, kiedy studiowałem, byłem trenerem, więc moją główną ideą było sprawić, żeby moi zawodnicy wygrywali. During the time he was studying physics, he was also an active trainer in the Taekwondo facility. So his main idea was to how to train better and how to get his athletes better. Podczas studiów fizyki nauczyłem się, czy zostałem wyposażony w pewne narzędzia, które były dla mnie naturalne, czyli zasady dynamiki Newtona na przykład. I to, co widziałem przez pryzmat fizyki. Studying physics gave him tools and ideas, and the way he sees the world became according to the principles of physics, like Newtonian physics, and he began to understand martial arts as a movement that undergone those principles of physics. Taką pierwszym elementem, czy wtedy wydawało mi się najprostszą rzeczą, była analiza technik specjalnych.
At first, the first and the most important thing was the analysis of special techniques in Taekwondo. Ponieważ no, takim pierwszym elementem to było to, że jak spojrzałem na zawodników czy zawodnika, to widziałem w jaki sposób, czy śledziłem w jaki sposób zmienia się jego środek ciężkości. I analiza środka ciężkości pozwalała mi na to, aby szukać lepszych rozwiązań do zwycięstwa. When he sees his pupils, his athletes, he began to analyze and track their center of gravity. And because of such a view, it gave him ways to find a better solutions in training and in performing techniques to do those techniques better. Nie miałem żadnych narzędzi wtedy do tego. Jedyną możliwością było nagranie filmu i analiza klatka po klatce tego, co się tam dzieje. At the beginning, there was no special motion capture tools beside a simple video camera. So he just analyzed frame by frame what was happening during the technique execution. Takim moim pierwszym jakby sukcesem to było to, że poprzez te moje analizy byłem w stanie sprawić, że zawodniczka na pierwszy rzut oka, która nie powinna wygrywać technik specjalnych, to była niska, została mistrzynią Polski, a potem mistrzynią Europy juniorek w technikach specjalnych. His first major success was improving the training method and the execution of technique of his athlete, the female athlete. She shouldn't be able to win this contest of special technique because her height it wasn't much, she was quite short. But during this modification of technique, she was able to win Polish championships, yes? European. And she was able to win a European contest. So it was the real game changer, this analysis. Potem ja wtedy nie wiedziałem, że to, co robię, nazywa się biomechanika. During that time, he wasn't even aware that this analysis was called biomechanics. Zajmowałem się od samego początku analizą taką jakby z walki człowieka z materią nieożywioną. From the beginning, he was more focused on the competition between the man and physical objects, not another man. Oh, okay. So like unanimated objects. Is it like power breaking then, rather than sparring or something? Is that what he means? Czy bardziej chodzi o testy siły, czy niż walkę sportową między zawodnikami, niż sparingi? Nie zajmowałem się walką sportową, dlatego że walka sportowa, na wynik walki sportowej wpływa wiele różnych elementów, takich nie czysto fizycznych. Natomiast w przypadku złamania deski mamy do czynienia z wieloma elementami, które za pomocą fizyki można opisać albo korygować. Okay, so he was interested in things like power breaking, not sparring, because during a sparring
there are many variables that you cannot control and describe in a simply physics method. But during power breaking, you have much more control of the physical variables. So that was his main focus, not spotting. Yeah. Thanks for clarifying that. I do agree that's why, because for like my dissertation, I was thinking about doing it even in patterns or power breaking, but because in power breaking there is like a sort of standard to measure it by breaking the board. So by breaking the boards, that means that it is a successful technique, whereas you can't really say that is a successful toll, can you? So, or successful patterns so far. So yeah, I yeah. Sorry, it's just like a comment. Mówi, że się zgadza i w dysertacji tak samo u niej, kiedy analizowała testy siły dla kopnięcia bocznego, no to też ze względu na powtarzalność i mierzalność się tym zajmuje, także rozumie i podziela. Ale takie podejście może mieć też szersze znaczenie. But this approach can be wider understood just only for power breaking. Ponieważ w wyjątkowych sytuacjach może być taki moment, że będziemy musieli za pomocą jednego kopnięcia teoretycznie rozbić drzwi po to, żeby uratować dziecko, które płonie w pokoju. In more extreme situations, such analysis like breaking object, for example, when you want to destroy a door, when someone is trapped and the fire or burning is occurring in the room, and you want to save a baby, so the proper execution of the kick is on saving that kid, or if you are unable to get to the room because you cannot destroy the door by proper kick, for example, you will just lose someone's life. So some application of proper execution of technique are much more important just than simple sport competition. So this idea is wider, just sport. Także te nasze analizy, twoje w dysertacji i tutaj te nasze, mogą mieć bardzo praktyczne zastosowanie w różnych sytuacjach. So both your analysis and those analysis that he is interested in can be wider understood and not only used during competition, but this value can be real in more situation types. Yeah, that's good, because also you also have Taekwondo as a martial art as well as a sport, and then also as Wąsik said about it can be applied even wider than between martial art and a sport. Can Wąsik carry on just explaining how he got into biomechanics, because I kind of took us a bit off track. Okej. Czy jeszcze raz może pan uszczegółowić, jak pan wszedł w biomechanikę? Jeszcze raz? Kontynuować wątek zainteresowania biomechaniką. Skupiiliśmy na opisie tej dziewczyny, która zdobywała technikę specjalną, to Mistrzostwa Europy. To znaczy, to może podam inny przykład jeszcze. Z jednego z zawodników moich, którego nauczałem zmiany techniki podczas wykonywania techniki Timionopi Apczani. He will we'll go with on the track with discussion. So we finished after description of this female participant,
Now an example of a male participant who was taught to change the technique style of, can you repeat the name of technique? Timionopi Apczagi. Timionopi Apczagi. Yes. Ten zawodnik początkowo, kiedy nauczałem go zmienionej techniki, nie mógł się tego nauczyć. I około pół godziny do godziny czasu wykonywał moje zalecenia, ale bez sukcesu. At the beginning, he was trying to modify the way this athlete kick, and after an hour, he was not able to change his errors. Po tym czasie, kiedy nauczył się tej techniki, w pierwszym podejściu z tym sukcesem wyskoczył tak wysoko, że zahaczył piętą o deskę, ale od góry, nie od dołu. After learning this modification, when he finally learned this modification of Professor Wąsik, he jumped so high that his heel hit the board, but not from below, but from upside down. So he overjumped. So this modification of technique will result in jumping so high that he just overjumped the target. Nie był jakby przygotowany na taką na to, że tak wysoko będzie skakał. Przewrócił się i złamał rękę. He wasn't prepared, that he wasn't aware that this modification will result in so high jump, and he fell on his arm and break his arm. So it was total failure. Także to był także nauka wymaga poświęceń, albo to były koszty. Professor is considering those early biomechanical experiments as necessary losses for the sake of development. Ale na szczęście wszystko z nim było w porządku. Wyleczył się, wrócił i został mistrzem Polski, a nawet pobił rekord Polski w tej konkurencji. Okay. After his arm, this broke arm healed, this man that we are talking about became the champion of our country, of Poland, and he have a highest record in this special technique in Poland. So all in all, finally, this new way of learning this technique was a success after initial failures. Has Wąsik then done any research on that? I have seen some papers on special technique. Pyta o publikacje związane z tym eventem, z tym zdarzeniem. To były jedne z moich pierwszych publikacji, które dotyczyły taekwondo. To były taekwondo właśnie. Są gdzieś opublikowane w języku angielskim? Tak. To znaczy powiem tak. To jakby taki finał tych wszystkich tam moich rozmyślań jest Archives of Budo. Nie pamiętam, w którym to roku była, ale tam jest bardzo taka wnikliwa analiza porównania dwóch rodzajów techniki właśnie tego wyskoku do góry Timionopi Apczagi. So those experiments are published in English in Archives of Budo. This is the name of the journal, and in this paper it was
the comparison of these two ways, the standard and a modified version of jumping for this technique. So he can't remember the exact year of publication, but probably it was more than 10 years ago or something like that. Okay. Thanks. And W tej yeah, pracy pokazuje, która technika teoretycznie daje możliwość wyższego złamania deski na wyższej wysokości oraz która z nich sprawia, że będzie silniejsze kopnięcie oraz która z nich wskazuje, że będzie mniejsze obciążenie stawu nogi, na którą będzie spadać zawodnik. So there are three components of this comparison. The first one is the maximum height of jumping is higher for this modified version. The second part of analysis is the force. Z nogi, z której będzie się odbijał. Przepraszam, nie spadał, tylko z nogi, z której będzie się odbijał. Tak? And the third component is the load for the leg that is executing jump. So not kicking leg, but the support leg that is jumping. Okay. Mówię, że jak pan skończył studiować fizykę, no to po prostu pan używał tej wiedzy w czasie treningów, zanim zaczął pan publikować. Jak to się stało, że pan zaczął publikować? Pracowałem na uczelni i jednym z elementów pracy na uczelni jest popularyzacja wiedzy. Więc musiałem publikować artykuły naukowe po to, żeby być ocenionym poprawnie przez mój uniwersytet. So the main factor and why he started formal research in biomechanics was that he got hired at the university, and in our university, the one formal requirement for employees are to publish. Scientists need to publish. So he just started to research and publish the thing that he was most interested in. okay. Poza tym byłem ciekawy, co sądzą inne osoby na temat tego rodzaju moich pomysłów. And he was interested what others think about his ideas of applying biomechanics in Taekwondo. So he just published it to share content with more people. Right. How did being a Taekwondo practitioner help you with achieving your academic career goals? Does that make sense to you? Jak bycie zawodnikiem i czynnym praktykiem Taekwondo pomogło panu w osiągnięciu celów akademickich? Myślę, że bez Taekwondo nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. So he believes that without Taekwondo, he couldn't be in the same place as he is now. Okay. Myślę, że Taekwondo nauczyło mnie konsekwentnego postępowania, wyznaczania sobie celów i tego, że nic nie ma za darmo. Taekwondo taught him that he need to be solid, that nothing is for free, so you need to put effort in everything. To w środku jeszcze, co pan wymienił? Ta środkowa rzecz.
Zapamiętałem pierwszy. Nie pamiętam teraz. So we got a little distracted in the translation as I forget one thing, but I will rephrase that again. So Taekwondo as a practice taught him to be tough, resilient, and that you need to put effort in everything you do to achieve your goals. Ja nauczając, znaczy najpierw samemu startując na zawodach, potem nauczając swoich zawodników, chcąc, żeby oni zwyciężali, nauczyłem się jednej prawdy, że Stop. Firstly, when I was a player, an athlete, so when he was active competitor, and then when he became a trainer and he had his own student, he learned one truth. Skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli jesteś... Czego? Skuteczność jest miarą czego? Prawdy. Jeżeli... So the success is the measure, the indicator of truth. The success is indicator of the truth. Poznałem wielu ludzi, którzy mieli wspaniałe idee i bardzo dużo mówili. He met a lot of people who have many ideas and talk a lot. Ale potem na samym końcu liczyło się to nie kto co mówił, tylko kto wygrał. But at the end, all it matters is who is going to win, not who was talking big. Ja jestem trenerem zawodniczki, która została mistrzynią świata w walkach. Wychowałem do tego kilka osób, które były mistrzami świata juniorów, medalistów mistrzostw Europy, wielu mistrzów Polski. He trained the female athlete who became the world champion in sparring competition. He have many puppies who win the world or Europe level championships. Kogo jeszcze? No, mistrzów Europy, świata, Polski, tak? And on national, so all the levels. He is the trainer, the successful trainer who have athletes from international, Europe and country level medalists. I wiem jedno. Liczy się tylko ciężka praca i potem efekty tej pracy. Jakby poza tym jest... Nie ma nic. Te słowa nic nie znaczą. There is nothing beside hard work and the success that came from this hard work. No words, no talking matters, just the effort and success at the end. Jest takie powiedzenie też, zwycięzców się nie rozlicza. There is one saying that you do not judge the winner. When you were hired at the university and you had to publish papers, how did you get into biomechanics from there? What was it, a biomechanics or kinesiology department that you were hired in? Oh, that's quite long questions, but okay.
W sumie to troszeczkę pyta o chronologię, jak to się stało, że wyszedł pan od bycia zatrudnionym i zajęcia się biomechaniką do zostania kierownikiem katedry. Myślę, że trzeba byłoby to skutecznie skrócić niż opowiedzieć, bo zajmie nam to północy, jak zaczniemy każdą zmianę katedralną opowiadać. Ja myślę, że to jest, tak jak mówiłem wcześniej w spocie, najpierw ciężka praca, a potem ewentualne sukcesy. I tak samo było tutaj w tej karierze akademickiej. Pozwoli pan, że troszkę to rozwinę o ten kontekst publikacyjny. As he said before, all that matter is hard work. And hard work in academia is measured by publishing and good publishing. So publishing for the impact and for many points, because we have a separate system of evaluation. And this effort and this hard work was publishing many papers. And when you publish many papers, even in very narrow area like biomechanics, and these papers are good, you get higher ranks in academia as a person. So his hard work and hard effort in publishing related papers gave him enough points to get promoted and finally to become the director. It's not the direct translations, it's just my short story, just for the sake of consistent speech. Thank you. Yeah, that's quite good to hear, because I think if I want to carry on doing research at a university that I'm currently doing, and I'm thinking, would universities be interested if I research Taekwondo? But I think Wąsik is a good example. Does that make sense too? Mówi, że jest pan dobrym przykładem także dla niej, dlatego że będzie starała się o pozycję na doktoracie i zastanawia się, czy publikacje związane z taekwondo, czyli bardzo pokrewne, tematyczne, będą reprezentowały dla uniwersytetu dostateczną wartość. Wartość pracy naukowej, o wartości pracy naukowej czy publikacji decyduje wartość merytoryczna, niekoniecznie sama tematyka. The measure of the scientific work is not about the topic or the subject, but the content, the meritoric part of this paper. So the topic is the second thing, but the content of the publication is the most important. Myślę, że jakby na początku drogi taekwondo nie jest popularnym tematem albo chętnym do publikacji w wielu czasopismach, natomiast no należy na początku drogi przygotować się na wiele porażek. Ale to, jakby to powiedzieć, ja byłem wcześniej i te porażki sprawiły, że już gdzieniegdzie te ścieżki są już przetarte. Taekwondo is the narrow part, and it's not. It could be harder to publish Taekwondo papers, and you need to be prepared to fail many times at the beginning of your path. But he also believes that when he was younger, it was much harder to publish Taekwondo papers in biomechanics Taekwondo papers than it's now, but because also his publications
make the path for our younger generation to publish such papers as it became more popular. Ja mam jakby dwie możliwości dla Phoebe. Jedna to jest taka, że może przyjechać do Częstochowy i zrobić doktorat, a druga taka, że jest czasopismo, którego jestem redaktorem naczelnym, dynamicznie się rozwijającym, gdzie z pewnością tematy czy tematyka związana z taekwondo będzie bardzo mile widziana. Okay, so he is proposing two things for you right now. The first thing is that we are going to start PhD studies in our university. So he is inviting you to come. And the second thing is that he is head editor of Physical Activity Review journal, and you can find similar topics published there, like Taekwondo-related papers. So your future papers could be submitted to this journal. Okay, thank you. So did you say that he's invited me to do a PhD? Yes, as far as I know, next academic year there will be some slots for new PhD students in our university, and he is inviting you to apply. Okay. Thank you. I'll ask you a bit more about that, but not during this interview. Okay. Do that a bit. Mówi, że będzie pytała więcej o to PhD, ale już nie w czasie wywiadu. Okay. Yeah. So talking about PhDs and studying Taekwondo, why do you think so few people study Taekwondo academically? Despite, actually, sorry, can you just add in, despite General Che's, in General Che's books, he says to, I think one of the actual training secrets is to train scientifically. So despite that, and say why is what Taekwondo biomechanics and Taekwondo generally isn't studied by many people. Does that make sense? Sorry. Let me try if I understand. You are saying about the textbook of Choi. General Che. Yes, General Choi. Okay. Pyta się, dlaczego myśli pan, że tak mało osób zajmuje się biomechaniką i w ogóle nauką związaną z taekwondo, skoro w podręczniku generała Choi było napisane, żeby trenować naukowo, czyli to train scientifically. Generał Choi był osobą, która miała bardzo wiele dobrych pomysłów i patrzała bardzo daleko przed siebie. So the general was a person who foresee many things into the future, and his view on the world was very wide, very spread. Miałem okazję zdawać swój egzamin na 4. dana przed generałem Choiem. He had opportunity to pass his 4th exam in front of General Choi. Wow. Więc mogłem uczyć się od niego i korzystać z jego wiedzy. So he gained his knowledge directly from General. Myślę, że generał bardzo dużo pisał w encyklopedii Choya, czyli na temat biomechaniki.
The general wrote much in his textbook about the biomechanics. Co prawda znalazłem tam kilka błędów. To be true, professor found some mistakes in this biomechanics related parts of Choi textbooks. Yeah, Dotyczą one głównie wzorów z fizyki. It's mostly related to formula from physics. Ale sama fizyka czy biomechanika jest trudna. Niewiele osób chce się nią zajmować. So physics and biomechanics is perceived as difficult for people. So not many people are interested in doing it. Rzadko zdarza się, że ludzie trenujący taekwondo widzą korzyści z tej wiedzy, z tego, że będą znali fizykę. It's very common for people who train taekwondo to do not appreciate and to do not see any benefits of learning biomechanics and from any knowledge that goes from biomechanics of martial arts. Zazwyczaj ludzie szukają łatwej drogi. Usually people seek the easiest path. Pardon? Usually people who train seeks to follow the easiest path. Oh, okay, yeah, they do. Ale to zależy od nas, czy będą osoby chciały zajmować się biomechaniką. Myślę od nas, czyli od Phoebe, od Darka i ode mnie. So it's our job, so as scientists, so he's referring to the three of us, if the people would be interested in such publications and such biomechanic content. By people, he meant the players, the athletes of Taekwondo. So the popularity role of academia. Darek jest osobą, która ma ogromny talent i z pewnością znajdzie sposób na to, żeby biomechanika była bardziej popularna wśród zawodników sportu walki. Myślę, że Phoebe ma dokładnie ten sam talent. He believes that we both have a common, we share the same talent, and we can make biomechanic more popular for people who train Taekwondo and martial arts. I agree.